poszło naszym? No od razu Państwu powiem, nasza polska reprezentacja spisała się znakomicie, przywiozła do kraju 6 medali, 1 złoty, 2 srebrne i 3 brązowe. Kto może brać udział w takich igrzyskach? Jak to się dzieje, że wygrywa się tam? Jak to się dzieje, że się pokonuje te wszystkie trudności? O tym już niebawem z naszymi gośćmi. No dobra. Zapraszam panowie. Chłop jak dąb, jeden i drugi. I gdzie tutaj cokolwiek nie tak? Panie Rafale, pan 2 medale przywiózł? 3. 3. A ja mam, że 2. Antona, jesteś? W 2013 roku w Colorado odbyły się sportowe zawody dla weteranów Warrior Games. Książę Harry, który to widział, zainspirowany tymi amerykańskimi zawodami, postanowił wprowadzić podobne wydarzenie w Wielkiej Brytanii, które tak się rozrosło, że w tej chwili jest wydarzeniem międzynarodowym. Gdy panowie weszli, to patrzę, ale pełnosprawni, absolutnie fantastycznie wysportowani młodzi mężczyźni. W ogóle po panach nic nie widać. Panie Adamie, ale coś jest, prawda? W czasie wymiany ognia z talibami w afgańskiej wiosce zostałem postrzelony w prawe podudzie. Jeden kolega tego dnia zginął, 4 łącznie ze mną było rannych. Panie Rafale, w pana przypadku jak to było? Pełniłem służbę na wieży wartowniczej i przy mnie wybuchł pocisk z moździerza. Siła tego odrzutu zrzuciła mnie z 3 metrów na ziemię, uszkadzając mi kręgosłup i rozrywając międzozrosty. Pierwsza moja myśl to było, że cieszę się, że żyję. Ale po chwili, kiedy wreszcie wyzdrowieję, będę mógł wrócić do chłopaków, z którymi pełnię misję. I później przychodzi taka myśl, nie będę mógł wrócić. No i to jest taka, w tej chwili jak się o tym dowiaduje człowiek, to jest okrutna myśl, tak? Bo całe życie poświęca się wojsku i tu jedna chwila, jeden przypadek przekreśla, można powiedzieć, całe życie. Ale tak jak u kolegi Adasia, tak naprawdę otworzyło to wiele dróg. that have protected you in ways you will never know. They put their lives on the line, they put their health on the line, and we have them to thank. So, to get the flame started, I'm asking you to do one thing. On the count of 3, thank you. 1, 2, 3, thank you! And tomorrow, 40,000 of you will be saying thank you at the opening ceremonies at BC Place Stadium. Let's have a great games. Pamiętam o Afganistanie, pamiętam o misji. No i chyba tego nigdy do końca życia już nie zapomnę. Dla mnie to był bardzo ciężki okres, chociaż ten sam wypadek na misji to był chyba dopiero początek tego wszystkiego. Jak wyjeżdżałem na misję, to miałem 24 lata. Byłem w bazie w Hilli, niedaleko Bagdadu. Zostawiłem żonę, która pół roku wcześniej urodziła syna. Jak wyjeżdżałem, Jakub miał 6 miesięcy. Bardzo tęskniłem, chyba wszyscy tęsknili, bo no, ciężko jest zostawić kilkumiesięcznego syna z żoną i polecieć gdzieś daleko. W Iraku pojechałem jako strzelec, także jeździliśmy w patrolach, zabezpieczaliśmy jakieś konwoje. Przewoziliśmy nieraz gdzieś do urzędu miasta ważniejsze osoby, które tam musiały się dostać. To była akurat demonstracja. Znaleźliśmy drogę obejścia, żeby ich też nie prowokować, nie przejeżdżać przez ten tłum. Zatrzymaliśmy się, bo było coś położone na drodze. Wyszedłem ja i mój dowódca z pojazdu, poszliśmy trochę dalej. I w tym momencie, jak ja się wychyliłem za takich betonowych tiwoli, jakiś człowiek w odległości około gdzieś 50, może 70 metrów ode mnie stał na jakimś kamieniu i zdetonował się. Także no...
Było bardzo dużo strachu w sobie, tak, ale zachowaliśmy tą czystość umysłu, to czego się nauczyliśmy w kraju. Tam w tym momencie zaprocentowało, tak, i wróciliśmy do siebie, do bazy zdrowi cali. Jak już wracałem z misji, Jakub miał 14 miesięcy i jak szedłem z tymi walizkami na bramie, to widziałem z daleka, jak idzie i macha do mnie, także to było coś wspaniałego. No nie widziałem tych jego pierwszych kroków, jak stawiał. Jak przyjechałem do domu, siedzi u mnie na kolanach i Ewelina mówi: Kubuś, pokaż, gdzie jest tata. Schodzi mi z kolan, pobiegł do pokoju, wziął album, przyniósł, położył na stole, otworzył i mówi: tu. Żona urodziła drugiego syna Filipa w 2007 roku. Druga misja to był 2010 rok i to była misja w Afganistanie. I trafiłem do bazy Giro. Poleciałem tam ze swoją z 10. brygadą. No i tutaj już pojechałem jako kierowca Rosomaka. Wiedziałem, że tam nie ma dróg, że jest jedna droga asfaltowa, która gdzieś tam prowadzi z Kandaharu do Kabulu. To jeździliśmy po jakichś bezdrożach, gdzieś po korytach rzek i tak żeśmy się poruszali tymi Rosomakami. W Rosomaku na pewno jestem bezpieczniejszy niż na zewnątrz. Pancerz chroni. Nie każda kula będzie przechodziła przez ten pancerz, a nawet żadna nie powinna przejść. Także w środku w pojeździe jest na pewno bezpieczniej. Na zewnątrz już nie. Już tylko chroni nas hełm i kamizelka. Mimo upływu lat, jak wracam myślami do tych chwil, to czuję delikatny ścisk w żołądku i te wzruszenia i te emocje towarzyszące tamtym chwilom wracają. Byłem wtedy młodym 25-letnim chłopakiem, który już troszeczkę Europy zobaczył, ale nigdzie dalej w sumie nie był. I taki wylot do Afganistanu, który jest tak odmienny kulturowo od tego, co wcześniej znałem, jak i zastana na miejscu amerykańska machina wojenna, zrobiła na mnie olbrzymie wrażenie. Byłem dowódcą sekcji, której to załoga jeździła na pojeździe Hammer. Sekcja składała się z kierowcy, gunnera, 2 strzelców oraz mnie jako dowódcy. I naszym zadaniem było realizacja patroli i zadań w składzie tej sekcji, głównie na pojazdach, ale też część zadań realizowaliśmy pieszo. Mój pluton był tego dnia na QRF-ie, czyli tak w siłach szybkiego reagowania, kiedy dostaliśmy sygnał, że w pobliskiej wiosce Amerykanie, którym towarzyszyli żołnierze afgańscy, zostali ostrzelani przez talibów. Natychmiast przygotowaliśmy się do wyjazdu i wyruszyliśmy im z odsieczą. Paliło się kilka budynków, nad nami latały 2 Apache, krążyły francuskie samoloty bojowe Mirage i żołnierze amerykańscy leżeli pochowani w rowach i za murkami różnymi, prowadząc ogień na kierunku okolicznych budynków. Wchodząc do budynku, Piotrek wchodzący jako pierwszy dostał silny ostrzał i przewrócił się. Podzieliliśmy się na 2 ekipy. Jedna wyszła od frontu budynku, druga od tyłu. Ja byłem z tą ekipą, która wchodziła od tyłu, jako trzeci wchodziłem. Pierwszy wszedł dzisiaj porucznik Marcin Kulas. Został ciężko ranny podczas tego wejścia. Kilka postrzeleń w rękę, w szyję, w klatkę piersiową. Na szczęście miał kamizelkę odporną. Drugi szedł za nim Amerykanin Corey Speck. Trzeci szedłem ja, zostałem postrzelony w nogę. Prawe podłudzie tuż pod kolanem. Rana dosyć mocno zaczęła krwawić i kolega zaczął opatrywać moją nogę. W pewnym momencie kolega, który nas ubezpieczał, krzyknął granat. Granat po upadku detonował, poważnie rając ubezpieczającego nasz kolegę. Przez to, że był najbliżej miejsca detonacji, to przyjął całą siłę wybuchu na siebie. Podbiegł do nas po chwili amerykański żołnierz z radiem, który nam przekazał, żebyśmy się dalej odczołgali, ponieważ ze śmigłowca Apache, który krążył nad nami, ci Amerykanie chcieli wystrzelić rakietę Hellfire i zburzyć budynek. Poprosiliśmy go, aby absolutnie tego nie robili, z uwagi na fakt, że został nam nasz kolega. Wtedy jeszcze nie mieliśmy pewności, czy żyje, czy nie żyje. Żołnierzem chciałem zostać od zawsze. To było moje marzenie od najmłodszych lat. Chciałem koniecznie być w bojówce i się udało. Wyjeżdżaliśmy w 2010 roku na 8. zmianę.
Pojechałem na stanowisko kierowca Rosomaka. Afganistan zrobił na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Serdeczność tych ludzi, którzy tam mieszkają, szkoda tych ludzi. Codzienność nasza na misji polegała na tym, że rano wsiadaliśmy do Rosomaka i jechaliśmy na patrol. Jak dobrze poszło, to wracaliśmy bezpiecznie do domu. Jak poszło troszeczkę gorzej, był ostrzał. Na mojej zmianie zginęło 2 Polaków, 2 żandarmów w styczniu 2011 roku. Wyjeżdżając na patrol nigdy się nie wie, czy będzie kontakt ogniowy, czy nie. Człowiek jak tam jedzie, nie myśli o tym, że może zginąć, może zostać ranny. Jedzie, bo jest do czegoś oddelegowany. Widziałem osoby ranne, widziałem nieżywych. Wiedziałem, że dobrze robię, że tam jestem. W czasie ostrzału bazy akurat pełniłem służbę dyżurną na bramie. Pocisk młodzieżowy wybuchł obok mnie i po prostu ta siła zdmuchnęła mnie z wysokości około 3 metrów. Nie straciłem w ogóle przytomności, tylko się zastanawiałem, czy jestem cały. Tak? Bałem się poruszyć, bo spadłem jednak głową w dół, czy nie złamałem kręgosłupa. Okazało się później, że kręgosłup złamałem. Ale na szczęście ręce i nogi były sprawne. Często ludzie mówią, oj, można umrzeć albo coś jeszcze gorzej. I właśnie to jeszcze gorzej to jest zostać rośliną. Po upadku już poruszałem nogami i rękoma, byłem przeszczęśliwy. Naprawdę to było niesamowite uczucie, jakbym się narodził po raz drugi. Po wypadku zabrali mnie do szpitala do Gazni. Udzielili pierwszej pomocy i wróciłem dalej do służby. Z ręką na tym blaku bolały jak cholera. Te zastrzyki sterydowe bardzo pomagały, uśmierzały ból, ale też powodowały to, że moje ruchy już nie były takie płynne i skoordynowane, jak być powinny. Mam ponad 40% utraty słuchu. Od tego huku, który tam był. Do tego połamany kręgosłup, rozerwane wiązozrosty obojczykowo-barkowe. Także trzeba było kilku godzin operacji, żeby tą rękę uratować. To był 29 listopada, dzień przed imieninami. Wyjechaliśmy na zwykły, normalny patrol. Dostaliśmy kontakt ogniowy, który trwał przez kilka godzin. Powoli odjeżdżaliśmy do przodu. Wiadomo, że w jakiś sposób też musieliśmy się bronić. Ja nie jechałem drogą, bo w drodze najwięcej może być różności pochowane. Gdzieś około 2 kilometrów przed bazą. No jechaliśmy gdzieś tam na ten ładunek wybuchowy i on wybuchł praktycznie przy mnie z boku. Podniosło Rosomaka do góry. Pamiętam tylko tyle, że kierowałem, że jechałem. Moja przyjaciółka mówi, która była wtedy ratownikiem, że jak mnie wyciągnęli z Rosomaka, to jeszcze miałem otwarte oczy, ale jak rozpięli kamizelkę, to ja odpłynąłem. A obudziłem się już w szpitalu. Tak jak w filmie widać, że wiozą kogoś na łóżku w szpitalu i tak te lampy migają nad oczami. Tak mi się pokazało. Jedno, co sprawdziłem, to czy mam ręce i nogi. Bałem się, bardzo się bałem. Swoje imieniny spędziłem w szpitalu. Stamtąd mnie przetransportowano do Bagram. I po 3 dniach trafiłem do szpitala w Ramstein. Dopiero później, jak się okazało, że jest łydka uszkodzona, że w stopie nie mam czucia, kolana, biodra, kręgosłup, no i odcinek szyjny. Miałem pozrywane, poskręcane mięśnie, ścięgna. Nie miałem żadnych pretensji do siebie. Wiedziałem, co może się stać. To ja żonę powiadomiłem o tym wypadku. W międzyczasie gdzieś odzyskiwałem przytomność, ale nie miałem tej świadomości. Ta rozmowa wyglądała ciężko, bo ona się ze mną nie mogła dogadać. Wiedziała, że coś jest nie tak, tylko z tego, co nieraz ona mówi, że powiedziałem, że mam ręce i nogi i żyję.
a decade ago from a promise that I made to myself. A promise to uphold my obligation, a sacred obligation after my own decade and privilege of military service. To do whatever I could to help my fellow brothers and sisters heal, and to champion everything that we stand for. Are you ready to show Toronto and the world how the games are done? Gdyśmy wylądowali samolotem, to jeszcze nad ranem, tak w Bagram, otworzyła się rampa samolotu i człowiek zobaczył to, co go będzie spotykało przez 6 miesięcy, te góry, które nas otaczało wtedy, tam to było coś niesamowitego. Jechałem na etat dowódcy sekcji pojazdu, czyli miałem pod sobą pojazd Humvee i 3 żołnierzy. Kierowca, gunner i ratownik medyczny. Stacjonowaliśmy w bazie Szarana. Nikt nie myślał, że jest nieśmiertelne. Zagrożenie było. Staraliśmy się w jakikolwiek sposób o tym rozmawiać, jeżeli były takie sytuacje, że widzieliśmy, że ktoś jest przygnębiony, że sobie z czymś nie radzi, czy ma w domu jakiś problem. Poprzez rozmowy telefoniczne inne rzeczy w domu wychodziły i człowiek nie mógł sobie wziąć taksówki i pojechać Uberem do domu. Staraliśmy się wspierać nawzajem. Mieliśmy odpowiedzialność jakby za strefę, gdzie były wykonywane patrole, gdzieś tam po tej strefie do wiosek, do ludności, do innych baz na przykład, tak po prostu robić jakiś ruch w terenie. Pierwszy wyjazd, rekonesans naszej zmiany na pustyni, jeden z Hammerów najechał na minę pułapkę. Doszło do eksplozji. Oczywiście całe szczęście nikomu się nic nie stało i to już był pierwszy sygnał do tego, że jednak nie przyjechaliśmy tu po to, żeby się dobrze bawić, tylko mamy tu określone zadania i oczy trzeba mieć szeroko otwarte. Dałem sobie sprawę z tego, że jednak może być ciężko. W tym nieszczęśliwym dniu z bazy gaz nie mieliśmy wrócić do Szarany. To był czas, który byłem w innej roli. Tutaj dowódca powiedział, że rozlokujcie się gdzieś tam po innych samochodach, bo zawsze gdzieś tam było 1 czy 2 miejsca wolne. Ja powiedziałem swoim chłopakom, to rozlokujcie się. Generowi powiedziałem, najeździłeś się dość po pustyni, to teraz ja trochę pojeżdżę. Jechałem na wieży. Ten patrol akurat był takim patrolem długim, bo to było ponad 3 dni. Z bazy Giro wyjechały 2 plutony, oczywiście w odstępach tak naprawdę. Dojechaliśmy do Gazni i dowódca podjął decyzję, żeby jednak nie skupiać takich dużych plutonów jako jednej kolumnie, to jeden pluton wyjechał pół godziny przed, mieliśmy wyjechać po nich. No ale okazało się, że oni wyjechali i zaraz tam po 20 minutach po radiu poszła informacja, że dostali kontakt ogniowy tak naprawdę, czyli już zostali zaatakowani i my pojechaliśmy do nich jako wsparcie. Pojechaliśmy dalej te 4-5 kilometrów. Pod przepustem był ukryty improwizowany ładunek wybuchowy. Mój pojazd najechał na minę pułapkę, w wyniku czego 3 moich kolegów saperów poległo na miejscu. Na Hammera zadziałało to bardzo mocno, rozleciał się, można powiedzieć, na kawałki. Drzwi, które gdzieś tam ważą 300-400 kilo, odleciały po prostu, tak, siła wybuchu była tak duża. Miałem szczęście, że nie siedziałem wtedy, tylko stałem na wieży, tak? Bo ta siła, która gdzieś tam od dołu zadziałała na samochód, wyrzuciła mnie po prostu do góry. Jak to kolega mówił, kłęba dymu i coś wyleciało z auta. To możemy sobie tak powiedzieć, może żartem, myśleć, że taki zasobnik z bagażnika czy coś. No okazało się, że to jest Emil, który upadł bezpośrednio zaraz za samochodem. Po jeździe został tylko Waldek, a 2 Pawłów po prostu powyrzucało. Nie pamiętam niczego. Totalnie 3 tygodnie, można powiedzieć, byłem całkowicie odcięty, jeżeli chodzi o pamięć. Myślę, że żaden żołnierz nie chce dzwonić po wypadku do rodziny. Nie chce mówić, że miał jakiś wypadek, nie chce denerwować rodziny. Rodzina, która została, i tak ma bardzo dużo nerwów. To są
osoby, które codziennie oglądają wiadomości, codziennie patrzą na pasek i czekają tylko na to, żeby ten dzień się zakończył bez niczego, tak? Nie daj Boże, jak zobaczą napis, że ktoś został ranny, ktoś nie żyje. Myślę, że każda rodzina wtedy myśli, że to mój. Nie zadzwoniłem i cieszę się, że nie zadzwoniłem. Ja rozmawiając z dziećmi, cały czas mówiłem, że jestem w bazie Bagram, bezpiecznej i że jestem kierowcą autobusu. I że nie jestem na wojnie, że jeżdżę, rozwożę tylko ludzi. Parasol ochronny dla dzieci. Dzieci dowiedzą się, myślę, że z tego materiału. A żona takiej stopniowo opowiadałem. Żona wiedziała, co robię na misji, ale nie wiedziała nic o wypadku. Oczywiście nie wiedziała wszystkiego, nie wiedziała, że są ostrzały, nie wiedziała, że walczymy, bo to nie są informacje, które rodzina powinna wiedzieć. Po pół roku wracam do domu. Miałem komisję lekarską w Legionowie i tam dopiero się dowiedziałem, że mam porozerwany więz zazdrosny i już połamany kręgosłup. No i zaczęło się szukać lekarzy, którzy udzielą pomocy. Bolała mnie cała prawa górna część ciała. Tak, nie mogłem ruszać głową zbytnio, ręką. Ręka żyła swoim życiem. Ona nie chciała się podnosić, do tyłu wyginać, po prostu ona wisiała sobie, by wisiała. Pomoc znalazła moja żona w szpitalu. I gdy udaliśmy się do lekarza, tam porobili takie prawdziwe badania i okazało się, że potrzebuje natychmiastowej operacji. Operacja trwała 8 godzin, powkładali implanty, śruby, kotwice. Po operacji praktycznie 10 miesięcy bólu, strasznego, okropnego bólu. Zanim to się wszystko pozrastało, zanim to wszystko usztywniło, każdy ruch bolał, tak? Nie można było spać, nie można było chodzić, siedzieć. Leżałem tak sam w łóżku w swoim pokoju, oddzielnym od żony, żeby jej nie budzić swoimi jękami, żeby ona nie musiała wstawać w nocy, bo pracowała. Po tej operacji dochodziłem bardzo długo do siebie. To było, powiedzmy, rok czasu. Po komisji lekarskiej, kiedy czekałem na operację, służyłem. Po długotrwałym leczeniu trafiłem ostatecznie na komisję lekarską, która niestety orzekła, że mój stan zdrowia już nie pozwala na to, żeby dalej służyć. I odszedłem z armii w 2019 roku z notatką trwale niezdolny do zawodowej służby wojskowej. Miałem wtedy 44 lata. Może już nie byłem taki młody, ale ta informacja, że muszę odejść z szeregów mundurowych, załamała mnie. W wojsku było całym moim życiem. Ja myślałem, że sobie w ogóle nie poradzę w cywilu. Ale jednak się udało, da się żyć bez wojska. Zbliżyłem się bardziej do rodziny, miałem więcej czasu dla rodziny i teraz sobie żyjemy szczęśliwie. Misję skończyłem po niecałych 2 miesiącach i wróciłem do kraju. Nie liczę tego czasu, który spędziłem w szpitalu, tam miesiąc czasu w Ramstein. Ponad rok czasu spędziłem na zwolnieniu lekarskim. Leczenie, rehabilitacja, próba powrotu do sprawności. W pewnym momencie powiedziałem do lekarza, że już mi wystarczy tego zwolnienia. Wróciłem do służby, ale wróciłem zwolniony ze wszystkiego. W sumie nic nie mogłem robić, oprócz tego, że przychodziłem do tej pracy. Zawsze miałem takie momenty w pracy, że gdzieś musiałem się złapać ściany, bo miałem zawroty głowy i po prostu osuwałem się po ścianie na ziemię. Oprócz tego, że mam jakiś tam uszczerbek na zdrowiu, no to jeszcze mam zaburzenia adaptacyjne. Kilkukrotnie leżałem w szpitalu w Warszawie na Szaserów w klinice stresu bojowego. Wszystko wracało. Wszystko wracało po kolei, a to się zaczęło gdzieś około 5 lat później. Gdzieś koło 2015 roku. Przestałem i jeść, i spać. Budziłem się zlany potem. Niewyspany, chodziłem gdzieś po nocy po domu.
Siedziałem, patrzyłem w telewizor, który nie był włączony, czy przez okno i to był ciężki okres wtedy. Nie tylko dla mnie, ale dla rodziny mojej też. Ja też miałem problem z alkoholem. Tak mnie wszystko bolało, że najpierw brałem tabletki przeciwbólowe, no ale w pewnym momencie one też przestają działać, tak. Alkohol mi na początku pomagał, no ale później wiadomo, człowiek też potem się budził niewyspany, zmęczony i to było jeszcze gorsze. Jak miałem weekendy wolne, czy więcej wolnego, no to jednak z chęcią tam zaglądałem do tego kieliszka. Kurczę, to trwało dobre 5 lat. Chyba w sumie byliśmy już przed rozwodem. Po naszej ewakuacji do FOB Gazni przyleciały 2 QRF-y, weszły do tego budynku, odnalazły ciało Piotrka Marciniaka. Brak świętej pamięci kaprala Piotrka Marciniaka żołnierze kompanii bardzo mocno przeżyli z racji tego, że to był jeden z naszych kolegów, który wspólnie z nami na co dzień służył, a tu ciach człowieka nie ma. Zdaliśmy sobie sprawę wtedy w pełni, że jednak za to wszystko można zapłacić naprawdę poważną cenę, stracić zdrowie, a nawet życie. Zachował nam się w pamięci jako szalenie odważny chłopak, który zginął śmiercią prawdziwego szturmana. Zginął jako żołnierz wchodzący jako jedynka do niesprawdzonego pomieszczenia, który bierze na siebie największe ryzyko i taki właśnie Piotrek był. Przychodziły takie momenty zastanowienia, zwłaszcza jak byłem w tym początkowym okresie w szpitalu, że czasami centymetry mogą zaważyć o wielu sprawach w czyimś życiu. Jak kula przeszła mi przez mięsień prawego podudzia, niedaleko kolana, niedaleko piszczeli, niedaleko dużych naczyń krwionośnych, ale jakimś cudem dużej szkody mi nie wyrządziła. Człowiek był jeszcze młody i dopiero taki strach przed różnymi rzeczami przychodzi, myślę, z wiekiem i z doświadczeniem, kiedy człowiek zobaczy, ile rzeczy może się źle potoczyć w życiu. Dzisiaj, jak mam już córeczkę i żonę Anetę, całkiem inaczej na to patrzę i bardziej boję się głównie o nich, a dopiero później o siebie. Poprzez samozaparcie i pozytywne nastawienie i sport można naprawdę dużo zdziałać. Z takim też zamierzeniem przyjeżdżałem tu na Invictusa. Chciałem odnaleźć taką życiową inspirację i naładować swoje baterie poprzez spotkania, rozmowy z tymi ludźmi, bo to są fantastyczni ludzie, którzy nie zamknęli się w tym wszystkim, nie zostali w domach, tylko wychodzą z tym do ludzi, nie wstydzą się swoich okaleczeń, są do tego wszystkiego często uśmiechnięci, mają poczucie humoru i mimo tych przeciwności pozostają sobą. Pamiętam, ale nie rozpamiętuję tego. Bardzo trudno jest o tym mówić i ciężko. Gdzieś osiągnąłem swoje dno, trafiłem do kliniki stresu bojowego w Warszawie. Tam trafiłem na doktora Nowaka. Wtedy jak pojechałem, chyba już chciałem dla siebie tej zmiany. Poprzednim razem jak byłem, to albo dla dzieci, albo dla żony, albo dla rodziny. W końcu pojechałem zrobić coś tam dla siebie. Spytano się, czy nie chcę jechać do kliniki do Otwocka, do kliniki uzależnień. Pojechałem.
Tam też trafiłem na fajną terapeutkę, na Kingę. Spędziłem tam 6 tygodni i udało mi się z tego wyjść. Jak przestałem pić, no to wiadomo, jak organizm zaczyna reagować. I dużo rzeczy też zaczyna dopiero później wychodzić, tych zdrowotnych, także no byłem bliski udaru, czy tam zawału, albo nawet wylewu, bo tak mi lekarz powiedział. I wtedy dostałem od niego pytanie, co robimy, czy idziemy w farmakologię, czy zmienię swoją dietę, choć trochę, i spróbować to rozbić sportem. Więc ja wolałem wybrać ten sport, żeby nie iść w jakieś znowuż leki i uzależniać się od jakichkolwiek innych leków. No wiem, że mam wsparcie w tej swojej rodzinie, w żonie, w przyjaciołach. Najciężej było się ubrać w dres, o, tak w ten sposób powiem. Jak już się ubrałem w ten dres, to ja poszedłem i zacząłem biegać. A to też nie było jakieś tam wielkie odcinki, które pokonywałem, bo jak ważyłem prawie 120 kg, to było mi ciężko, więc powoli każdego dnia wychodziłem na dwór, przebiegałem, nie wiem, z 300-400 metrów. Trochę się przeszedłem, znowu przebiegłem i tak około 40 minut. Później już było troszkę lżej. Przychodziłem na 5 rano, po 5 do pracy, przebierałem się. Szedłem na siłownię, na bieżnię do Amerykanów. Tam spędzałem godziny czasu. Wracałem, kąpałem się i zaczynałem pełnić swoje obowiązki służbowe. Po jakimś czasie wróciłem już normalnie do służby, zacząłem pełnić służbę, zacząłem wyjeżdżać na poligon. No i gdzieś tam koło połowy 2012 roku udało mi się dostać do szkoły podoficerskiej i zostałem podoficerem. Mam duży niedosyt, bo chciałem zdobyć medal. Przede wszystkim to jest sport rehabilitacja. Wiedziałem, że mam szansę. Teraz widzę, że czy bez ręki, czy bez nogi można żyć i można z tego życia naprawdę dużo wyciągnąć i dużo czerpać satysfakcji. Pięć lat już jestem trzeźwy i nie zaglądam nawet mnie nie interesuje to, czy jest alkohol, czy go nie ma. O Invictusie dowiedziałem się od kolegów ze Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w misjach poza granicami kraju, że coś takiego w ogóle istnieje. Zacząłem się tym interesować 4 lata temu. I tak sobie pomyślałem, fajnie by było wystąpić w barwach narodowych i fajnie byłoby zdobyć medal. No i stwierdziłem, że czas wziąć się trochę za siebie i spróbować. Wynagrodzić chciałem rodzinie ten długi czas rozłąki. Bo to nie jest tylko te pół roku, które jest się na misji, tylko to jest te pół roku przed misją, kiedy jesteśmy non-stop na poligonach. No i później ten czas, kiedy się leczyłem, kiedy fizycznie byłem z nimi, ale psychicznie cały czas byłem w szpitalach. Bardzo chciałem zdobyć ten medal. Przyjechałem tu dla rodziny, ale tak z tyłu głowy chcę mieć ten medal. I zdobyłem ten medal i poczułem taką ulgę, taki luz, wewnętrzny spokój. Ja dopiero dziś zobaczyłem piękno Kanady. Ja tego nie widziałem. Ja szedłem i w głowie cały czas jak mantra: będziesz miał medal, będziesz miał medal. Moja sytuacja była o tyle ciężka, że
że nie było obrażeń zewnętrznych, tylko wszystkie obrażenia wewnętrzne, czyli można powiedzieć, no puchłem w oczach, o tak. No, nikt nie wiedział, co się ze mną dzieje, bo to chodziło o narządy. Szczęście w nieszczęściu nadlatywał polski śmigłowiec Mi-17 i widział to, co się wydarzyło. Po radiu słychać, tak, jak jest tam korespondencja, jaka była potrzeba pomocy, podjął się tego, że wyląduje z swoją załogą, żebym jak najszybciej doleciał do Bagdan tak naprawdę. I myślę, że to, że on tam wylądował, że mnie podjął, uratowało moje życie. Na pewno ten pilot, który podjął taką decyzję, podjął bardzo duże ryzyko. Ten człowiek, którego później poznałem, to można powiedzieć, to jest mój drugi tata, tak? Drugi ojciec, który dał mi życie i pozwolił mi dalej żyć. Starszy chorąży Jan Masel. Przylecieliśmy praktycznie pod same drzwi szpitala i od razu już wiedziano, że lecą z rannym. To się okazało, że drugiego dnia już nie byłem w Bagram, tylko byłem w Ramstein. Wszystkie obrażenia są jakby tak naprawdę z lewej strony, tak? Bo ja upadłem na asfalt lewą stroną. Kręgosłup tak zimplantowany, połamanego kolana, kostki, miednicy, połamane żebra, wycięta nerka, śledziona część płuca, no i krwiak na głowie. To pierwszą osobę, którą pamiętam, to jest mój tata. Bo pierwsze co się zapytałem, co się z chłopakami stało, wezwał psychologa i opowiedzieli mi o tym wszystkim, co się wydarzyło. I ta informacja, nie ukrywam, bardzo mocno jakby na mnie wpłynęła. Na początku zawsze zadałem sobie pytanie, dlaczego tylko ja mogłem przeżyć, dlaczego nie wiem, nie Paweł, nie drugi Paweł czy nie Waldek. Ciężko było mi się z tym pogodzić. Myślę bardzo głęboko o nich. To jest ta siła, myślę, którą mam w sobie. Bo jestem mi to winny i tyle. Każdego dnia gdzieś tam staram się zmieniać ten świat na lepsze. Pierwsze, co zrobiłem, jakby obudziła się moja świadomość, poprosiłem o telefon, zadzwoniłem właśnie do Sylwii, żeby powiedzieć, że wszystko jest w porządku. No jakoś to będzie, jakoś sobie poradzę. Najważniejsze, że jestem, tak? I przyjechała i zobaczyłem ją, to już masakra. Cieszyłem się, że mogę ją dotknąć, że mogę ją zobaczyć, to było takie najważniejsze. A to, jak ja będę wyglądał, czy jak będę funkcjonował, to było jakby na drugim planie. Ja to mam taką fajną ksywę z Ramstein Rambo, no bo gościa przywożą w stanie naprawdę krytycznym, a on już po tygodniu staje z łóżka, chce mu się chodzić, chce się rehabilitować. Te 3 tygodnie, które tam spędziłem, to naprawdę były takie 3 tygodnie ciężkiej pracy nad sobą, nad tym, żeby jak najszybciej faktycznie wrócić do sprawności fizycznej. Żołnierz, który doznał takich obrażeń, 80% uszczerbku na zdrowiu, no wykluczało go całkowicie z tego, żeby móc dalej służyć. W 2010 roku okazało się, że można było zmienić przepisy. Można powiedzieć, że jestem pierwszym żołnierzem, który został wyznaczony na takie stanowisko zdolne z ograniczeniami. Udział w tym Invictusie był dla mnie osobiście takim zakończeniem mojej misji. Na pewno u mnie nie chodziło o żadne medale i o żadne pokazywanie, jaką mam siłę, tylko też chodziło o pewne przełamanie pewnych swoich wewnętrznych barier. Ideą tych zawodów jest to, żeby tam wystartować, zmierzyć się ze samym sobą. I zrobiłem to dla siebie, ale też właśnie po raz kolejny powrócę do chłopaków. I zrobiłem to też dla nich, tak? Bo na pewno zabrałem ludzi, których nie było widać, ale miałem ich w sobie, nie? To jest faktycznie... Zabrałem kolegów, których nie ma wśród nas, ale oni są zawsze we mnie i to myślę, to też jest takie budujące. Tym zawodnikiem był Waldemar Sujdak, Paweł Brodzikowski i Paweł Szwed.